Dzień dobry, witam Państwa. Dezydermiński, firma Carbohort. Moja szefowa, pan Mirek Garliński, doświadczony plantator borówki, który powie nam o zaletach i dlaczego warto stosować karbomat w swojej uprawie. Ja przed laty, 5 lat temu, pierwszy raz zastosowałem ten produkt w formie węgla, czyli pod nazwą handlową to jest karbomat. Tak. I obłożyliśmy ćwiczebnie, rzędy na odmianie Duke, tutaj właśnie gdzie stoimy, a obok parę metrów dalej, na drugiej kwaterze, jest ta sama odmiana dostarczona w tym samym czasie, w tym samym transporcie, w tej samej partii. Jest jako kontrola potraktowana i w ogóle tam żadnego węgla nie sypaliśmy. No więc jak już zauważyłeś, Dezyderiusz, na tak zwany rzut oka już od razu widać, różnica jest kolosalna. Jak sam powiedziałeś, jest to kosmos po prostu. Przepraszam, że jak się tutaj wtrącę panu Mirkowi, spodziewałem się fajnego efektu, ale nie myślałem, że będzie tak duży przeskok, ponieważ ja jestem pewien z plantacji naszych, które dziś tutaj już są założone w tej technologii naszej węglowej, że lepszym sposobem jest jako dodatek pod korzeń podręczny. Tutaj ściółkowaliśmy i wiem, że ten ściółkowanie wymaga dłuższego procesu jakby, dłuższej mineralizacji tego produktu, żeby on w tą glebę zaingerował, ale tutaj ten efekt jest po prostu fenomenalny. No tak, bo to było 5 lat temu, na wiosnę wyłożone tutaj, to czas swoje zrobił. Deszcz, śnieg, rosy, prawda, rozpuszczają, wszelkiego rodzaju dobrocie, które są w tym węglu, a więc minerały, kwasy humusowe, różnego rodzaju, tam aminokwasy tak samo, to trzeba o tym też pamiętać, bo to jest ważne. To wszystko pomaleńku wsiąka i daje roślinie. Robiło swoją robotę. Tak? Robiło swoją robotę przez te 5 lat. No i tak jak powiedziałeś, kosmos między tym, gdzie tutaj żeśmy zastosowali, a tam, gdzie mamy kontrolę. Panie Mirku, a jak Pan podchodzi do karbomatu przy nowych nasadzeniach? Jaki ma Pan swoją koncepcję, bo też wiem, że coś zalecaliśmy, ale Pan też oczywiście swoje rzeczy testował, żeby mieć tą swoją kontrolę. Tak. Ja wykorzystałem na przesadzeniu nowych odmian krzewów, wykorzystałem do sadzenia właśnie w karbomacie. I tam przyjąłem, Dezyderiusz, tam przyjąłem 2 warianty, bo że sypiemy tą warstwę karbomatu, przysypujemy to ziemią, to sobie leżakuje tam, żeby sobie troszeczkę popracowało, popracowało przed sadzeniem. Natomiast jeszcze drugą wersję zrobiliśmy, to samo, ale obsypywane zostało, czyli plus obsypane na wierzchu. Czyli jest większa ilość. Tak. No i tam efekty też widać zdecydowanie lepsze, czyli i podłoże, i jeszcze obsypanie. Jak przejdziemy się tam, to będzie możliwość do filmowania i pokazania tych krzewów, które rosną i w karbomacie, i obsypane karbomatem. No i trzeci jeszcze wariant, który stosujemy, to jest karbochomik, tak, ten w Mauserach. Używamy. Filtrowany nasz karbon 20-maszowy. Tak, zawsze naszą firmową powtarzam, żeby też ludzie już wiedzą, panie Juszu, niefiltrowane 20, fajnie, bo już czuję, że oni już znają nazwy, mamy ich różne jakby frakcje mamy ich i długo się bałem, że oni po prostu nie zapamiętają tego wszystkiego, ale już jest niefiltrowany 20-maszowy. Tak. W jakich dawkach Pan, panie Mirku, stosuje karbon? Bo ja mam swoje, to jest ale wiem, że też Pan sprawdził swoją technologię, też działa, cieszę się. Robimy to w ten sposób, że tak, jesienią i wiosną. Jesienią rozcieńczamy 2–2,5%. Natomiast wiosną 2,5 do 3%. Czyli roczna dawka wychodzi na hektar, śmiało można powiedzieć 250 litrów do 200 litrów. Bo mając 2 razy, to jest bardzo fajnym rozwiązaniem, ale jeśli mamy też taką pogodę jesienną, deszczową bardzo, dawka może być zwiększona, ponieważ on wtedy też szybciej nam penetruje. Tak, właśnie dlatego daje tą dawkę większą, żeby tam szybciej to weszło, prawda, i sobie pracowało przez zimę i na wiosnę, żeby roślinka już powera dostała i do przodu, a później do dawkę tą przypominającą, boostera dostaje ale ona jest troszeczkę wtedy mniejsza, ale już ma to zasobność jest podana ta właściwa taka. I to stosuję co roku. W momencie, stosujemy to na jesień, w momencie kiedy już
jest bardzo mokro, czy po deszczach, czy wilgotno, żeby to nam nie spływało z rzędu, bo tak jak widać tu jest na wałach prowadzone, także żeby to nie ściekało, to musi być gleba od razu, która będzie absorbowała. I to samo robimy na wiosnę. Mireczko, a teraz pytanie dla Pana. Co można powiedzieć osobom, które zaczynają przygodę z borówką i przygodę z karbomatem? Ze swojego doświadczenia. No, najpierw, żeby się zastanowili, czy warto w ogóle wchodzić w borówkę na ten moment. Tak. Ale jeżeli już podejmą taką decyzję, to zdecydowanie polecam stosowanie jako podłoża, czy jako ściółki właśnie karbomat. Sprawdził się u mnie. Sprawdził się u Pana Mirka. Ja bym się poruszyć też temat takich chwilę, takiego tematu, który pewnie drażliwy dla wszystkich, nie tylko w Polsce i w Europie. Przepisy, które nadchodzą już wielkimi krokami odnośnie stosowania w ogóle torfów w Europie. To trzeba o tym głośno powiedzieć, są już na to dokumenty, które mówią o ograniczeniu torfu w bardzo dużych ilościach. Spowoduje to jakby braki dostępowe. Także macie do wyboru karbomat. Tak, dokładnie. A sprawdzony u mnie. Cieszę się. I na innych plantacjach, z tego co słyszałem również. Dziękuję Panie Mirku za spotkanie. Dziękuję za również. podzielenie się swoimi tutaj spostrzeżeniami i uwagami. Dziękuję za wizytę u nas, Dezydereusz. Czekamy na jeszcze nowsze produkty, może będzie coś fajnego. Już są. No i co, mam nadzieję, że do zobaczenia w niedługim czasie, tak? Tak jest. Na plantacji. Dziękuję bardzo. Kłaniam Pozdrawiamy. się. O, tego Mariusz to mogę pokazać, zobacz. Na chłopa. Tam jeszcze może niech coś wytłumaczy, pokaże, nie? Patrz, mucha. Pędy takie, o weź sfilmuj. Zobacz, jeszcze lepsze tu pędy są. I można na tej kontrolnej tam. Tak. Tutaj. Piękne przyrosty, zdrowy liść.